W 1917 roku w Poznaniu zaczęło ukazywać się czasopismo Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, założony przez Jerzego Hulewicza. Czasopismo to, którego nakładem ukazywały się również pozycje książkowe, ogniskowało aktywność plastyków i literatów. Sam redaktor naczelny Jerzy Hulewicz uprawiał z powodzeniem obie te dziedziny twórczej aktywności. Na łamach czasopisma ukazywały się poezje takich twórców jak Emil Zagadłowicz, Józef Witlin, Stanisław Kubicki czy Witold Hulewicz, a pismo zdobiły grafiki plastyków zrzeszonych w grupie Bunt. Czasopismo od początku swego istnienia kojarzone było z ekspresjonizmem. Po pierwsze za sprawą osobistych kontaktów twórców ze środowiskiem berlińskich ekspresjonistów, po wtóre zaś dlatego, że na jego łamach ukazywały się przekłady niemieckiej poezji ekspresjonistycznej. Książką, którą Zdrój otwiera dwudziestolecie międzywojenne, czy jedną z takich książek, był tom autorstwa Witolda Hulewicza zatytułowany Płomień w garści, wydany w 1921 roku. Witold Hulewicz, publikujący pod pseudonimem Olwit, był młodszym bratem Jerzego. Wywodzili się oni z wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Witold bardzo wcześnie zaczął tłumaczyć poezję niemiecką. Jako poddany pruski znał ten język biegle. Tłumaczył szczególnie chętnie poetów współczesnych, zwłaszcza tych kojarzonych z tematyką antywojenną, i swoje tłumaczenia ogłaszał na łamach dwutygodnika Zdrój. Trzeba powiedzieć, że przekłady te powstawały niejednokrotnie dosłownie w okopach. Witold Hulewicz bowiem został zmobilizowany i służył w pruskiej armii, walczył na froncie belgijskim, natomiast po zakończeniu I wojny światowej brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, a także jako ochotnik w Bitwie Warszawskiej. Trzeba powiedzieć, że ten bagaż doświadczeń wykorzystał Olwit jako pisarz w sposób nietuzinkowy. Na tle znakomitej większości poezji polskiej, pisanej w kontekście I wojny światowej, jego tom jest pod kilkoma względami wyjątkowy. Po pierwsze, rezygnuje Olwit z jakiejkolwiek retoryki uwznieślającej konieczność walki o niepodległą. Co więcej, sproblematyzowaniu w jego książce ulega sam stosunek do przeciwnika. Hulewicz unika tutaj jakichkolwiek czarno-białych schematów. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika w jakimś stopniu z doświadczeń Polaków wcielanych do pruskiej armii. Ludzie ci widzieli wroga nie tylko w ludziach postawionych z drugiej strony linii frontu, ale także w ludziach noszących takie same jak oni sami mundury. Okoliczność ta w książce Witolda Hulewicza nie owocuje jednak resentymentem czy wzmożoną niechęcią, nienawiścią. Przeciwnie, zakwestionowaniu ulega tutaj jakakolwiek próba podziału ludzi na swoich i obcych. Łatwo o stosowny przykład. Kiedy w poezji polskiej, pisanej w kontekście I wojny światowej, pojawia się język niemiecki, przeważnie służy on ewokowaniu niechęci, wywołaniu negatywnych, wręcz wrogich skojarzeń. Tymczasem niemczyzna, pojawiająca się w utworach Witolda Hulewicza na zasadzie jedno-dwuwyrazowego wtrętu w polskiej tkance tekstu, nigdy nie jest językiem wroga. Jest natomiast językiem, w którym wypowiadane są podstawowe ludzkie potrzeby. Zupełnie tak, jakby Witold Hulewicz chciał uświadomić swoim czytelnikom, że różnice narodowe między ludźmi
na przełomie lat nastych i 20. XX wieku tak ewidentne, że przecież nie wymagające komentarza. Otóż tak jakby te różnice nie miały znaczenia, gdyż pod względem fizjologii, psychologii, potrzeb emocjonalnych ludzie są tacy sami. Stwierdzenie to samo w sobie bynajmniej nie rewelacyjne. W kontekście polskim tego czasu objawia jednak swój niemal wywrotowy wymiar. Jest przypomnieniem po 100 latach słów, które polski romantyzm zapisał piórem Adama Mickiewicza. Dość już zemsty i Niemcy są ludzie. Czyniono niekiedy zarzut poznańskiemu ekspresjonizmowi, że jego zadłużenie w literaturze romantycznej uczyniło go epigońskim, a jego zapatrzenie w ekspresjonizm niemiecki zdecydowało o jego wtórności wobec zachodnioeuropejskiego wzorca. Tom Hulewicza wskazuje, że oba te zarzuty chybiają celu. Romantycznej literatury polskiej zaczerpnął Hulewicz to, co najgłębsze, a zarazem najtrudniejsze do przyjęcia, jej etyczne przesłanie. Ekspresjonizm niemiecki zaś w jego propozycji został istotnie przekroczony. Nie o święty spokój pacyfistycznie apeluje się tu bowiem, ale o rzecz znacznie trudniejszą, o autentyczne przepracowanie trudnych i bolesnych minionych dziesięcioleci. Artyści zdroju uważali, że potrzebne jest Polsce nowe społeczeństwo, pozbawione rewanżyzmu, pozbawione resentymentu. Takie założenie tuż po zakończeniu I wojny światowej było założeniem szczytnym, trudnym do realizacji, nie poddawali się jednak. Uwierzyli w sensowność apelu, który Jerzy Hulewicz zapisał na łamach Zdroju. Nowego człowieka Polsce stwarzajcie. Zdrojowcy uważali, że postulat ten da się wypełnić za pomocą literatury. Takiej literatury, która odda sprawiedliwość wojennej traumie, a zarazem ustrzeże, a przynajmniej przestrzeże swoich czytelników przed uproszczonym i pośpiesznym ułożeniem się ze sprawami narodowymi i społecznymi.